Dzień dobry moi kochani, witam Was w nowym vlogu. Kilka słów jeszcze tylko o ostatnim filmie i o naszej podróży do Rzymu, dlatego że chciałam Wam bardzo podziękować za tak liczne komentarze, za taki piękny odzew pod tym moim ostatnim filmem. Bałam się, że on będzie troszeczkę chaotyczny, bo tak jak Wam wspominałam, nagrywałam go pierwszy raz telefonem, ale jak widać właśnie takie spontaniczne filmy bardzo Wam się podobają, dlatego bardzo Wam dziękuję za tyle ciepłych wiadomości, tyle ciepłych komentarzy. Jest mi naprawdę szalenie miło, czytając od Was właśnie takie wiadomości. Jeśli jeszcze będziecie mieli jakieś pytania dotyczące Rzymu, czy to apartamentu, czy to moich stylizacji, czy miejsc, które odwiedziliśmy, to śmiało komentujcie, ja na pewno postaram się odpisać. Dzisiejszy film będzie taki troszeczkę inny niż do tej pory, dlatego jestem ciekawa, czy Wam się spodoba. Jeśli tak, to pewnie częściej będą pojawiały się unboxingi, dlatego że dzisiaj chciałam Wam pokazać to, co przywiozłam sobie z Rzymu, a są to dwie rzeczy od marki Hermes. Jak wiecie, udało mi się kupić torebkę. Z torebkami niestety jest tak, że no nie zawsze udaje nam się dostać ją bezpośrednio w sklepie. Wiem, że ta marka czasami prowadzi różne gry, natomiast ja kupuję te rzeczy ze względu na jakość i to, że to jest naprawdę ponadczasowa klasyka, inwestując już tego typu pieniądze, a mówimy naprawdę o dużych pieniądzach. Myślę, że to jest taka marka, gdzie rzeczywiście te rzeczy są absolutnie ponadczasowe. Mam już jedną torebkę w swojej kolekcji, którą mogliście zobaczyć u mnie w kilku moich stylizacjach. Kupiłam ją rok temu i to jest taki model Picotin, model 18 w czarnej skórze ze złotymi okuciami. Tutaj z bliska możecie zobaczyć, jak ona wygląda. To jest taki model torebki, który nie każdy lubi, dlatego że od środka jest to po prostu taki klasyczny worek, natomiast ona jest przepięknie wykonana. To jest taka bardzo miękka skóra. Ja jeszcze lubię bawić się właśnie tutaj w te dodatkowe takie ozdoby w postaci twilli i taka niby prosta torebka, a nabiera jednak niesamowitego charakteru i tą torebkę udało mi się kupić bezpośrednio w butiku w Warszawie, no bo mamy tutaj butik na miejscu, więc jeśli rzeczywiście jest szczęście, uda się i ten stok jest w danym momencie, to można właśnie tego typu torebkę kupić. Z tego co wiem, co jakiś czas ten model pojawia się online, chociaż ja już kilka razy próbowałam, bo bardzo podobał mi się też kolor właśnie taki gold, odcień brązu albo coś z jasnych takich właśnie na wiosnę, no ale jeszcze nie udało mi się trafić, więc zobaczymy, kto wie. Natomiast no, mi się udało, kupiłam ją w zeszłym roku, jestem naprawdę bardzo z niej zadowolona, bo to jest taka torebka, która mam wrażenie pasuje absolutnie do wszystkiego i ma w sobie niesamowitą klasę. Ja oczywiście zrobię Wam tutaj kilka przebitek ze stylizacjami, które pojawiły się na moim Instagramie właśnie z tym modelem torebki. Natomiast jeśli się zastanawiacie, jako pierwszy model torebki właśnie marki Hermes, to myślę, że ten model będzie modelem idealnym. I to jest torebka, która już jest w mojej kolekcji, natomiast chciałam Wam dzisiaj pokazać model, którego ja do końca jeszcze nie znałam. Lecąc do Rzymu pomyślałam sobie, że miło by było wrócić z czymś pięknym i też u mnie akurat jeśli chodzi o torebki luksusowe, to zanim kupię torebkę, bardzo często jest tak, że sprzedaję którąś z mojej kolekcji, no do której serce już mniej mi bije i łapię się na tym, że noszę ją coraz rzadziej i tak było właśnie z jednym modelem torebki, który udało mi się sprzedać dosłownie jakieś 2 tygodnie przed wylotem do Rzymu i pomyślałam sobie, że może właśnie w to miejsce pojawi się jakaś nowa. Odwiedziłam butik Dior, możecie tutaj zobaczyć w przebitkach, gdzie oglądałam pewien model torebki, który już mi chodził od dłuższego czasu po głowie. Właśnie coś podobnego jak Picotin, też taki troszeczkę worek, jednak już w jasnym, takim mocno neutralnym, beżowym odcieniu. I były dwie akurat dostępne w butiku, co rzadko się zdarza. Jeśli chodzi w ogóle o butiki w Rzymie, to powiem Wam, że byłam bardzo mile zaskoczona, dlatego że było naprawdę sporo asortymentu, duży wybór, zarówno jeśli chodzi o modele, jak i kolory różnych
różnych torebek. Ja miałam na oku właśnie ten jeden model, ale chciałam porównać kolory i oba kolory były dostępne. I weszłam do butiku, przymierzyłam tą torebkę, rzeczywiście bardzo mi się spodobała, ale pomyślałam sobie, że zaryzykuję i wejdę jeszcze do butiku Hermes, może akurat się uda. Chciałam bardzo model Picotin, tylko właśnie w tym odcieniu brązowym. Niestety nie było, ale pani zaproponowała mi model, o którym, powiem Wam szczerze, jeszcze nie słyszałam. W sensie gdzieś już widziałam na stronie, natomiast nie myślałam, że on będzie dostępny od ręki. I kiedy przyniosła mi tą torebkę, no powiem Wam szczerze, że byłam dość mocno zaskoczona. A to zaraz się dowiecie dlaczego. Ja co prawda już zrobiłam taki mały unboxing wcześniej tej torebki. Tutaj w przebitkach możecie zobaczyć film, gdzie odpakowuję ją. Całość pewnie pokaże się jutro albo pojutrze na moim Instagramie. Też lubię właśnie czasami robić takie filmy z unboxingu, jeśli coś naprawdę jest takiego bardzo wyjątkowego. A ta torebka taka jest, więc ja Wam pokażę, jak ona wygląda. I kiedy pani przyniosła mi ją, żebym mogła ją obejrzeć, no to powiem Wam szczerze, że byłam lekko zaskoczona. A to dlatego, że jej kolor, zobaczcie, jest naprawdę niesamowity. Tutaj pokażę Wam z bliska, jak ona wygląda. Ja Wam powiem, że takiego koloru jeszcze w swojej szafie, w swojej garderobie nie mam i chyba nigdy nie miałam. Jestem jednak zwolenniczką takiej klasyki w bardzo neutralnych kolorach, kolory ziemi, czerń, zieleń, ale raczej właśnie w takim odcieniu khaki. Natomiast no, jak ona mi ją pokazała, no to absolutnie zwariowałam. Pomyślałam sobie, że jeśli ten model torebki mam mieć już w swojej szafie, a jest to model Garden Party, no to rzeczywiście tylko w takim kolorze. Słuchajcie, musiałam się przewietrzyć, wyszłam na chwileczkę z butiku, aby przemyśleć sprawę, czy rzeczywiście taki kolor będzie dla mnie ok i czy ta decyzja no, nie jest zbyt pochopną decyzją, ale jednak stwierdziłam, że to jest torebka, która absolutnie w ogóle odświeży moją garderobę, wprowadzi coś nowego, wprowadzi kolor, który jest niesamowitym kolorem. Z tego co wiem, to nazwa tego koloru to jest Botelier, czyli od takiej butelkowej zieleni i dokładnie ona taka jest. Zobaczcie tutaj z bliska, jak wygląda skóra. To jest skóra Togo, więc to jest bardzo wytrzymała skóra. Przepięknie jest ta torebka wykonana. Ona tak naprawdę nie ma żadnych tutaj dodatkowych okuć, tylko właśnie taki maleńki zatrzask z małym logo Hermes i to jest w takim odcieniu Palladium. W środku ta torebka wykonana jest z kanwasu, czyli w środku nie ma skóry, a mamy kanwas, taki bardzo jasny. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda. Jest też w tej torebce jedna taka przegródka na zamek i ona jest, słuchajcie, taką torebką dla mnie idealną na co dzień. Ja nie noszę laptopów, ja nie noszę książek, nie noszę, wiecie, jakichś dużych teczek, rzeczy, które rzeczywiście no, mogłyby mi się nie pomieścić w tej torebce. To jest rozmiar bodajże 30 albo 32, musiałabym dokładnie sprawdzić. Natomiast dokładnie taki rozmiar torebek sprawdza się u mnie najbardziej, jeśli chodzi o moje takie, wiecie, codzienne funkcjonowanie. Klucze, telefon, mała kosmetyczka, klucze od samochodu, okulary, portfel i tak naprawdę ja nic więcej nie potrzebuję. Ta torebka jest naprawdę takim modelem totalnie ponadczasowym i klasycznym. Ona dodatkowo tutaj może mieć również odpięte te zatrzaski, przez co zyskuje więcej tutaj, wiecie, przestrzeni. Natomiast ja osobiście bardzo lubię właśnie ten jej kształt taki tutaj zamknięty. No i postawiłam też na twilli, tak jak w tamtej torebce. Uważam, że właśnie taki element w postaci twilli przepięknie odbija też kolor tej torebki i właśnie wiosną i latem sprawia, że ona jest taka, wiecie,
no coś się tutaj dzieje, nie jest taka prosta, nie jest też taka klasyczna. To jest, tak jak wspomniałam Wam, model Garden Party i z tego co wiem, bardzo ciężko jest teraz uchwycić ją online, także jeżeli będziecie gdzieś za granicą, jeżeli marzy Wam się właśnie torebka tego modelu, to warto pytać, bo wiem, że od czasu do czasu pojawiają się na stokach, tak przynajmniej powiedziała mi pani w butiku w Rzymie. Ja jestem zachwycona, słuchajcie, ja jestem oczarowana zarówno kolorem, jak i tym ponadczasowym modelem. Też mam takie wrażenie, że ta torebka w takich neutralnych kolorach, jak brąz, czerń, no już tak nie wygląda spektakularnie, raczej wygląda na bardzo klasyczną, wręcz taką zwykłą torebkę, a w tym właśnie takim nieoczywistym kolorze nabiera niesamowitego charakteru. Ja już zdążyłam z nią zrobić kilka stylizacji, więc tutaj zapewne zobaczycie za momencik przebitki, jak można stylizować taką torebkę, no bo powiem Wam szczerze, że jak już mi pani ją zapakowała i wyszłam z butiku, to pomyślałam sobie, okej, mam przepiękną torebkę, tylko teraz jak ją wystylizować, żeby właśnie ona nie krzyczała, żeby była takim dopełnieniem właśnie moich stylizacji. Ja na co dzień raczej mam taki prosty, klasyczny styl, też raczej w neutralnych kolorach, bo śmieję się, że jakbyście zobaczyły moją szafę, to tak naprawdę ona jest wybitnie nudna. Od kremów beży po czernie, biele i właśnie odcienie zieleni, a raczej te takie ziemiste. No i pomyślałam sobie, co ja z tym kolorem zrobię. Natomiast już wiem, że teraz na wiosnę i lato będę ją stylizować raczej właśnie do takich jasnych kolorów, gdzie ona przepięknie odbije się od takich stylizacji, zwłaszcza z tym jasnym tutaj dodatkiem przy twilli. Natomiast jesienią i zimą ona pięknie będzie wyglądała z czernią, z ciepłym brązem. Wtedy mogę też zmienić sobie właśnie twilli na taką bardziej ciemniejszą i ona wtedy będzie idealnie wyglądała właśnie na ten sezon jesień-zima, więc jak widzicie, taki model to jest model torebki całoroczny i możecie nosić ją tak naprawdę bez względu na porę roku. Jeszcze raz pokażę Wam tylko przebitki, jak wygląda ta torebka z bliska. Ja osobiście pokochałam ten kolor. Myślę, że to będzie zupełna nowość w mojej szafie i to będzie coś zupełnie nowego, czego jeszcze u mnie nie było. Także tyle, słuchajcie, o tej pięknej torebce. To, co jeszcze chciałam Wam pokazać, to chustę, dlatego że jak wiecie, ja będąc w Rzymie, a byliśmy już teraz 5. raz, za każdym razem odwiedzam kilka takich wybranych moich vintage shopów, które gdzieś tam zbierałam skrzętnie tą listę. Kiedy pierwszy raz pojawiłam się w Rzymie, właśnie dowiedziałam się, że tego typu sklepy są naprawdę świetnie wyposażone, a Włosi wiedzą, jak właśnie te sklepy powinny wyglądać. I ten, do którego uwielbiam zaglądać, tutaj zostawię Wam gdzieś link do tego sklepu. Zresztą w poprzednim filmie też go oznaczyłam. To jest, słuchajcie, taki maleńki vintage shop prowadzony przez uroczego Włocha. Tutaj postaram się Wam rzucić jeszcze raz przebitki z mojej wizyty w tym butiku i tam możecie znaleźć absolutnie wszystko. Największy wybór jest rzeczywiście takiej biżuterii vintage, od Chanel, po klipsy Diora, Prady, stare klipsy YSL, po w ogóle biżuterię vintage nie do końca luksusowych domów mody, ale właśnie jakieś takie włoskie marki, po ubrania, torebki, których jest naprawdę bardzo, bardzo duży wybór, i chusty. Ja, słuchajcie, uwielbiam chusty. Wiem, że zdania są podzielone i niektóre z Was kompletnie tych chust nie noszą. Nawet jedna właśnie tutaj z moich obserwatorek skomentowała ostatni film, że ona raczej tych chust nie lubi nosić, zwłaszcza na głowie, a u mnie się jej bardzo spodobała. Także jeśli będziecie chciały zobaczyć taki film na przykład, jak nosić takie chusty na różne sposoby, wiecie, jest wiosna, idzie lato, możemy bawić się naprawdę takimi chustami w postaci topów, wiązań na głowę, jako dodatków do koszy
plażowych. Więc jeśli będziecie miały ochotę, dajcie znać. Ja uwielbiam tego typu wiązania, uwielbiam chusty, więc jak tylko idzie lato, noszę je absolutnie na różne sposoby. I właśnie w tym vintage shopie kupiłam chustę. Kupiłam już drugą chustę, dlatego że jak byłam w zeszłym roku, to również udało mi się kupić przepiękną, jedwabną chustę właśnie marki Hermes, więc najpierw Wam pokażę tą nową, którą udało mi się upolować ostatnio. Też to, co jest bardzo fajne, że w większości przypadków, nie zawsze, ale jeśli jest pudełeczko oryginalne, to również dostajecie właśnie pudełeczko, w którym ta chusta jest zapakowana. Oczywiście padną tutaj pytania, skąd wiem, że te rzeczy są oryginalne, jak można to sprawdzić. Rzeczywiście pan, który sprzedaje te rzeczy, głównie posiada certyfikaty Entrupi, bądź właśnie, nie wiem, czy to jakieś rachunki, czy dokumenty świadczące o tym, że rzeczy, które sprzedaje, są oryginalne. Zresztą wiecie, no, ja pracując w modzie i też mając do czynienia z dobrami luksusowymi, pewnie nie wszystkie, ale jestem w stanie gdzieś tam zerknąć i rozpoznać, jak to rzeczywiście wygląda. Natomiast są certyfikaty, jeśli ktoś ma ochotę sprawdzić dokładniejsze szczegóły danego produktu, to bez problemu też jest w stanie to zrobić. Także ja kupiłam chustę. Takiego koloru u mnie jeszcze nie było. To są takie odcienie brązu, beżu i złota. Ja tutaj Wam w przebitkach pokażę, jak ta chusta wygląda w całości. Ona jest w bardzo dobrym stanie, jak nie w idealnym. I taką też kupiłam chustę w zeszłym roku. Tutaj na przebitkach pewnie będziecie mogły zobaczyć więcej, jak ona wygląda w całości. To jest model tej chusty większej, czyli 90x90 i ja osobiście dużo bardziej wolę właśnie te chusty takie, wiecie, większe, dlatego że można z nią dużo bardziej pokombinować. Tak wygląda z bliska. Ona ma przepiękny kolor, taki właśnie beżowo-brązowo-złoty. Ja takiego odcienia jeszcze w swojej szafie nie miałam, jeśli chodzi o chusty i o szale. Uwielbiam tego typu kolorów do bieli, do brązów, do złota, do beży. Myślę, że przepięknie będzie wyglądała latem, czy to na głowie, czy właśnie w formie topu, więc już się cieszę, bo będę z nią tutaj właśnie wymyślała różne stylizacje. I słuchajcie, jeśli chodzi o chusty Hermes czy Gucci, bo tego typu chusty w tym vintage shopie było najwięcej, to cena jest naprawdę bardzo atrakcyjna, bo to jest chyba 1/3 ceny, za którą musicie zapłacić za taką chustę w butiku. A teraz ta nowa chusta, myślę, że kosztuje coś w granicach 2500 zł, więc myślę, że rzeczywiście taka przepiękna pamiątka z Rzymu, zwłaszcza jeśli wiemy o tym, że ma naprawdę sporo lat, pięknie się zakonserwowała i też przepięknie będzie wyglądała, to myślę, że to jest rzeczywiście taka prawdziwa perełka. Myślę też, że może uda mi się przekonać Was do noszenia chust, bo to jest coś rzeczywiście takiego, co nawet najprostszą stylizację w przepiękny sposób właśnie tak podkreśla i dodaje takiego niesamowitego charakteru. I jeszcze tylko pokażę Wam tą chustę, którą kupiłam w zeszłym roku, również w tym butiku. Też ma przepiękny kolor. To jest właśnie taki odcień tutaj już bieli z odcieniem burgundu i też złota. Przepiękne są te chusty, słuchajcie, to są chusty z prawdziwego jedwabiu, więc one oddychają, też świetnie właśnie wyglądają jako tak, wiecie, taki top, czy nawet taka narzutka w formie spódniczki gdzieś latem. To jest taki właśnie ponadczasowy element i tą chustę również kupiłam za chyba 1/3 ceny w zeszłym roku w Rzymie. Także jeszcze raz zostawię Wam tutaj link do tego vintage shopu, bo myślę, że naprawdę warto zaglądać. To są też takie, wiecie, zakupy z duszą. Nie zawsze trzeba wydawać nie wiadomo jak ogromnych pieniędzy. Czasem naprawdę można znaleźć coś wspaniałego. Ja uwielbiam tego typu sklepy, więc jeśli macie w Rzymie jeszcze kilka adresów, to chętnie również się dowiem, bo kto wie, my Rzym kochamy, wracamy cały czas, więc może jeszcze do końca roku jakiś krótki wypad się zdarzy. To tyle
moi drodzy. Dajcie znać, czy tego typu filmy Wam się podobają, czy chcecie więcej takich unboxingów. To jest coś, co dopiero pojawia się na moim vlogu, więc ja chętnie dowiem się, jakie są Wasze opinie. Dajcie znać, czy też lubicie torebki, czy macie właśnie w swojej szafie jakieś przepiękne modele, którymi chciałybyście się podzielić. Ja Wam bardzo dziękuję jeszcze raz za oglądanie tego filmu i widzimy się w kolejnym vlogu.